Cześć, mam na imię Martyna. A ja jestem Monika. Dzisiaj zajmiemy się nowościami na koreańskim rynku, ale nie tylko takimi nowościami, które pokazały się chwilę temu, ale tych troszkę czasu temu. To dlatego, że już dawno takiego filmu u nas nie było i nazbieraliśmy trochę takich ciekawostek i nie tylko my tutaj mamy ten towar, powiedzmy, na stole, ale także będziemy Wam przedstawiać, co jeszcze jest nowego na stronach, na przykład Olive Young, co weszło, ale po prostu nie mamy takich funduszy, żeby wszystko Tak, żeby przetestować, wszystko nie? Jeżeli Wam by się coś spodobało, to co jeszcze tutaj nie przetestowaliśmy, to dajcie nam znać w komentarzach. Może uda nam się wtedy to zakupić i przetestować na wizji. Tak, i to co jeszcze tutaj dodamy, to że będziemy mówić też o generalnych trendach, czyli na przykład będą takie produkty, które może na rynku są nawet od bardzo dawna, ale teraz to nabiera na sile i pojawia się ich coraz więcej. Drugą młodość Tak. dostają. No to co, może od razu zaczniemy właśnie od takiego produktu, a jest to woda micelarna. Tak, to jest właśnie śmieszne, że woda micelarna jest już takim produktem, który dawno jest na rynku, ale teraz zaczęła wchodzić coraz mocniej i dużo marek stwierdziło, że chciałoby mieć tą wodę micelarną u siebie w Ofercie. ofercie. A to też, co jest ciekawe, to o czym już wspominałyśmy w filmie o rankingu Olive Young, wody micelarne zawsze w Korei się sprzedawały, ale w większości były to marki zagraniczne. A teraz właśnie dużo koreańskich marek wypuszcza swoje i my tutaj mamy chyba takie dwie najbardziej popularne. Pierwsza, czyli Manio Pure Cleansing Water Sensitive. Jeżeli oglądacie TikToka, to pewnie kojarzycie tą wodę, jest bardzo polecana przez wiele osób. A druga Be Plain Mung Bean Cleansing Water. Dobra, to może opowiemy coś o swoich wrażeniach. Tak, bo ja już na przykład przetestowałam moją, zakupiłam, bo niby sensitive skin i tym podobnego, tylko właśnie sensitive skin to nie znaczy, że jest dla wszystkich, bo te produkty często też są przeznaczone dla jakiejś grupy ludzi i na przykład ta moim zdaniem nie jest przeznaczona dla mojej suchej, podrażnionej skóry niestety. Do tego na pewno nie nadaje się do koreańskich tuszów wodoodpornych. No przepraszam Tak. Was bardzo, ale to jak to źle zmywa tusz, to jest w ogóle oczy. Moim zdaniem, jeżeli macie bardzo delikatne, ale nie, ja mam bardzo delikatne, u Ciebie nie Tak, myśleliśmy, że masz takie delikatne Tak, ja nigdy, oczy. znaczy no, w inny sposób, ale ja nigdy nie miałam problemu właśnie z kosmetykami, jak dostaną mi się do oczu, to no może trochę zaswędzi, no ale koniec, nie podrażnia mnie jakoś tak bardzo, a to był pierwszy kosmetyk, który zrobił mi krzywdę, bolało mnie oko przez cały dzień. Generalnie też jak czytałam komentarze, to bardzo dużo osób mówiło, że ten produkt nadaje się bardziej do tłustej skóry, może takiej właśnie trądzikowej. Teraz mamy kolejny produkt, Dr. Althea, bardzo popularny produkt też na social mediach. Nie wiem, jeżeli nie kojarzycie, to właśnie to jest ten typ wykręcanego balmu. I to, co jest ciekawe, teraz pojawia się takich produktów w Korei coraz więcej. Jednym z takich produktów jest na przykład właśnie Be Plain. Tak. Ostatnio wypuścili taki balm i wydaje mi się, że też tych balmów pojawia się coraz więcej. Była taka duża faza na wypuszczanie olejów, a teraz oni jakby to wszystko przeszło i zaczynają wypuszczać coraz więcej balmów. Na przykład jest też Dr. G, tylko już nie wykręcany. Przejdziemy teraz właśnie może do takiej bardziej grupy już ciekawostek, bo to są już troszkę ciekawsze produkty, które wydaje mi się, że dopiero wchodzą na rynek. Czyli to nie są produkty, które są już na rynku od dłuższego czasu. I pierwsze to zaczniemy od tego, może tutaj mamy właśnie takie plasterki na zmarszczki. I takich plasterków jest w Korei teraz cała masa. Ja poszłam raz do Olive Young i byłam w szoku, bo jest ich naprawdę mnóstwo. To co robimy, to po prostu tam, gdzie macie jakiś problem ze zmarszczkami, naklejacie sobie taki plasterek. Te akurat trzeba trzymać od 4 do 8 godzin, więc jest to trochę niekomfortowe. Ale właśnie one wyglądają jak takie płatki pod oczy, ale naprawdę ciągną, więc jak ja je tutaj raz przykleiłam, to w ogóle nie dasz rady się uśmiechnąć. No to na sen. No właśnie na sen, ale jak śpisz w nich przez 9 godzin na przykład, albo 8 już tak bardziej, troszkę za długo, to ciągnie strasznie. Ta skóra potrafi być zaczerwieniona, więc może na przykład przed spaniem, no jak ktoś śpi krócej niż 8 godzin, albo no to musisz naprawdę przykleić tak zaraz przed snem. Bo ja przykleiłam koło 22,
a nie poszłam spać o 22, obudziłam się na drugi dzień rano, około 7:30 już czułam, że ta moja skóra jest trochę podrażniona. To jest taki bardziej bajer, ja mam wrażenie, bo wiadomo, to nie jest coś niezbędnego. One zawierają, w większości takie płatki zawierają właśnie jakieś kompleksy peptydów i wiadomo, na przykład kolagenu, dużo jest takich składników przeciwzmarszczkowych, ale tak na dobrą sprawę to nie jest coś, czego musicie używać. Ja po jednym zastosowaniu nie widziałam jakiegoś strasznego efektu, może od razu po ściągnięciu ta skóra jest trochę podrażniona, więc tego nie widać. Po dłuższym czasie widać, że ta zmarszczka jest troszkę płytsza, no ale to wszystko zanika. No tak, to nie jest efekt długotrwały, więc Tak. raczej to byśmy musieli stosować naprawdę Codziennie. codziennie. Dobrze, z kolejnym takim, no nie za świeżym produktem, ale myślę, że coraz więcej się tego pokazuje, są właśnie Riddle Shot w takich saszetkach, ale nie tylko w saszetkach, ale różne funkcje do tego mają. Czyli na przykład ja tutaj mam kolagenową oraz mam tą dla delikatnej Wrażliwej. skóry, bardziej wrażliwej skóry, więc naprawdę sporo takich produktów się zaczyna pokazywać. Są to fajne saszetki, więc nie trzeba kupować całej butelki, a kupuje się takie pojedyncze i można je po prostu wypróbować na jedno takie użycie. Choć mi się wydaje, że całkiem sporo jest tego produktu tutaj w jednej saszetce. I też duży minus, że to jednak nie jest tanie i z tego co ja patrzyłam, ostatnio chciałam kupić też saszetki bardziej dla innych osób do wypróbowania i wszystko było wyprzedane. No bardzo szybko się wyprzedał. Taki produkt także jest właśnie z Daiso. Ja myślę, że to tak przeciągnięte jest z Daiso. Tak. I właśnie różne takie funkcje, nie tylko Riddle Shot od Viki wypuszcza, ale także inne. Dlatego Was zapraszamy do dedykowanego filmu o Riddle Shocie, o update'cie, więc jeżeli nie widzieliście, to Was serdecznie zapraszamy. Teraz to, co jest ciekawe, odkąd my nagrałyśmy tamten film, zostało wypuszczonych troszkę jeszcze więcej produktów z mikroigiełkami. Na przykład to, co jest ciekawe, tylko o tym na razie wspomnimy, Mediheal wypuścił swoje serum z mikroigiełkami. O, to jest ciekawe, chyba będziemy musieli przetestować. Dobrze, no to może teraz przejdziemy już do takiego transition. Bo mamy taki tutaj specjalny produkt, to jest mój produkt, jeszcze nie testowany, więc przetestujemy go na wizji, a jest to Serum Tone Up. Jest to SPF 50 plus PA4. Coś bardzo ciekawego i dziwnego. Ale o tym chyba już kiedyś wspominałyśmy, że pojawia się bardzo dużo produktów, które mają mieć całą masę funkcji w jednym i właśnie takich produktów jak SPF, serum, esencja, właśnie takie nawilżające, też korekcja kolorytu, pojawia się cała masa, a to jest bardzo popularny produkt, który wyprzedał się na Oliwiach bardzo szybko i trzeba było zamawiać. I czekałyśmy na niego. Tak, czekaliśmy na niego i jest bardzo dziwna konsystencja. Taka Dużo rozmarowana. dałam. Tak, trochę za dużo dałam, ale ja to po prostu teraz smaruję sobie w twarz. I jeżeli kojarzycie, w pewnym momencie były bardzo popularne takie, jak to się mówi, podkłady w płynie, które miały, jak to się mówi, właśnie takie oddzielone kapsułki, to właśnie wygląda w taki sam sposób i oczywiście jest to napem, czyli ma... Tak, ma rozświetlić całą naszą skórę, ale widać właśnie, że te fioletowe kolory jednak troszkę dają nam taki efekt wybielenia. No właśnie, nie? Czyli sprawdzam i widać to już od razu, jak ta skóra w ogóle się zrobiła Rozświetlona jeszcze bardziej. i do tego jeszcze jaka jasna. Mhm. To mnie właśnie zdziwiło bardzo mocno i co ciekawe, to nie należy to do najprzyjemniejszych rzeczy w trakcie nakładania i noszenia, to niestety pachnie i to intensywnie Tak, pachnie. ja też to bardzo czuję, mimo tego, że nie ja to nakładam, ale to ma być właśnie taki produkt, który jedną z jego funkcji jest właśnie bycie bazą pod makijaż. Więc nie dość, że SPF, tam serum, to jeszcze ta baza. Tak, i co jest bardzo fajne, to on jest taki lekko oleisty. Może nie dla wszystkich fajne, bo dla Ciebie to może być nie do końca fajne, dla tłustej skóry, ale dla mnie na przykład dzięki temu to jest jakby taka kolejna warstwa nawilżenia, która tak bardzo
gładko wchodzi pod palcami. Zobaczymy, czy po pewnym czasie ona się tak ładnie wchłonie i że tłuste skóry także będą mogły ją używać. No jestem ciekawa, jakby zareagowała to na Twojej skórze. Ja się obawiam trochę tego produktu przez to, że on ma naprawdę bardzo długi skład. Jedną z moich nowości w mojej kosmetyczce jest ta paletka z Peri Peri do konturowania i to jest kolor numer 3 Greyish Cool. Takich kolorów bardziej wpadających w szary w Korei jest bardzo dużo. Dlaczego? A to dlatego, że Koreanki lubią taki bardziej naturalny efekt. Bardziej takie cienie na twarzy, one nie przepadają za takim brązowym konturem. Więc takich produktów pojawia się cała masa i tutaj trzeba uważać, na niektórych skórach może wyglądać to troszkę sztucznie, ale to, co jest fajne w tej paletce, to, że wygląda faktycznie naturalnie. Minus, jeżeli lubicie faktycznie taki bardzo zdefiniowany kontur, to może nie być dla Was. Tak, jeżeli chodzi o te paletki, to pewnie się dziwicie, czemu ona tutaj jest, ale to jest dlatego, że to nowa firma tak naprawdę wprowadziła. Przodującą firmą, która ma paletki w swojej ofercie, to oczywiście Too Cool for School i jest ta specjalna paletka kultowa w Olive Young, ale także oni mają swoją paletkę w Dyson. Wy też macie bardzo jasną karnację. To jest taki tip, że możecie spróbować właśnie konturów z koreańskich firm, bo one wyglądają faktycznie naturalnie. Tak, też mi się wydaje, bo jednak brązowy kontur lepiej wygląda na ciemniejszej karnacji. Tak, albo takiej muśniętej słońcem. Plus też czasem, jak nie jesteście zbyt doświadczeni w konturowaniu Waszej twarzy, to może wyglądać sztucznie, jak nałożycie za dużo, a Tak, z tym to nie ma takiego problemu. Kolejnym produktem jest taki oto czarny róż, który pojawia się u nas w shortcie. Czarne róże nie są jakby nowością na rynku światowym, ale w Korei to jest pierwszy czarny róż, który wszedł, który ma zmieniać właśnie kolor pod wpływem pH naszej skóry. I ja jestem z niego bardzo zadowolona, daje bardzo naturalny efekt, jak to większość koreańskich kosmetyków, ale też, co trzeba uważać, można z nim przesadzić. Można z nim przesadzić, bo raz nałożyłam go, wydawało mi się na początku, że nic nie widać i tak zaczęłam dokładać i aż mój mąż przyszedł i się mnie zapytał, co jestem taka czerwona, więc jak widać przesadziłam, można z nim, z tym kolorem przesadzić. To jest bardzo fajny kolor, taki, który ma dać nam efekt mokrego policzka, rozświetlić. Ja jestem ciekawa, jakby wyglądał u Ciebie, więc może też go kiedyś przetestujesz, czy faktycznie ten kolor się dopasowywuje do naszej karnacji. Dobrze, przejdźmy teraz może do Twoich produktów. moich produktów i mamy tutaj tusz do rzęs. Jest to bardzo ciekawy tusz do rzęs i to jest Lily by Red, chociaż marek takiego typu tuszów naprawdę sporo zaczęło wychodzić. Bardzo dużo rozstrzał kolorystyczny różnych marek, nowych marek także i mamy naprawdę po 10 kolorów. Chyba największa ilość to była 10 kolorów z tego co pamiętam. I to były takie dość ciekawe kolory, na przykład khaki. Khaki były takie szare, zimne kolory, wpadające chyba w niebieski też, ale nie jestem 100% pewna. Ja wybrałam za to Rose Brown i jest to kolor 02 i bardzo ciekawa struktura tego, kolor, bardzo mi się spodobało, ładnie to wygląda. Ja chciałam w ogóle brązowy, a wtrafiłam właśnie na taki, który jest Rose Brown, więc spróbujmy go. Najpierw sobie zrobię rzęsy z zalątką, żeby chociaż było je widać z daleka. I mega ładny. Śmieszny, nie? No, podoba mi się. No właśnie tak wydaje się bardzo fajny i to jest w ogóle jedna tylko warstwa, więc jeżeli chcemy mocniejszy efekt, to używamy wielu warstw i ja może za chwilę sobie nałożę, jak omówimy kolejny produkt i sprawdzimy, jak to będzie wyglądało na przykład po 2 warstwach. Ja będę miała rzęsy do nieba. Wydaje mi się, że naprawdę już jedna w zupełności wystarcza. Naprawdę wygląda to super. I to też jest fajny tip, jak macie na przykład farbowane włosy i macie wrażenie, że ten czarny tak trochę nie pasuje, to w Korei jest bardzo dużo właśnie jaśniejszych kolorów. Tak, i to bardzo właśnie dziwiłam się, jak teraz w lustrze się zobaczyłam, że jednak widać ten kolor. Widać Że dość jest- konkretnie. Tak, i że to nie jest taki typowy brąz, a właśnie jeszcze tutaj bluzka się dobrała do Tak, kolorystyki. więc faktycznie daje ten różowy. No, Monika powiedziała, że nawet twarz kolorystycznie dzisiaj wygląda, więc... No Po tym produkcie. No po tym patrzcie, produkcie. no spójrzcie, no. I co prawda te tusze wydają się mniejsze.
I szczerze, trochę jest nieporęczna ta szczoteczka, bo jednak jest trochę taka grubaśna. Co nie jestem przyzwyczajona ostatnio, bo w Korei raczej preferują te takie cienkie. Ale takich marek z takimi cienkimi szczoteczkami, które mają różne kolory, też jest sporo. Właśnie, może kiedyś wypróbuję, na pewno zobaczę. Będę mogła, będę mogła do outfitu dobierać sobie tusz po prostu. No. Albo do torebki. Nie mam dużo kolorów, Wiktor. No to trzeba będzie zakupić. Mężu, nie słuchaj tak. Dobrze, to może teraz przejdźmy do produktu Moniki. Tak. Ja mam konturówkę. Konturówka to nie jest żadna nowość, też na koreańskim rynku. One tutaj są już od jakiegoś czasu, ale to co jest ciekawe, to większość tych konturówek ma taką okrągłą, grubszą końcówkę. To może Wam pokażę, bo tutaj mamy z Amuse. Amuse, czyli dobra chyba firma. Trochę droga, nie? Trochę właśnie, troszkę droższa i to, co jest ciekawe, to też to opakowanie, że tutaj widzimy, że ta konturówka to jednak jest w połowie pusta. Dziękujemy za bycie szczerym. No właśnie, dobrze powiedziane. Dziękujemy za bycie szczerym. Ale mają naprawdę, tych konturówek w Korei teraz jest cała masa. Są naprawdę, nie dość, że jest cała masa marek, to też jest naprawdę ogromny wybór kolorystyczny. Ja na przykład miałam problem z tym, jaki kolor sobie zakupić, nie? bo mam 2 konturówki z Daiso, ale to jest taka moja pierwsza prawilna konturówka z Olivian. I dlaczego te konturówki mają taką końcówkę? A to dlatego, że w Korei jest ten trend overlip, lip lining, i właśnie tutaj Ale chodzi o to... poczekaj, może tutaj powinniśmy właśnie wytłumaczyć, bo za granicą także jest over lip lining, Tak. ale w Korei on ma mieć efekt takiego bluru, rozmazanego efektu, a nie dokładnie. tak jak na zachodnim rynku, gdzie on ma po prostu Ci powiększyć usta i ma być to bardziej dopasowany kolor. Tak, i też prawda jest taka, że często za granicą tutaj chodzi o to, żeby sobie obrysować jakby nad linią ust. A dlatego ta końcówka taka jest, że po prostu ona jest trochę grubsza, więc kiedy rysujemy na linii naszych ust, naturalnie to się trochę rozmazuje. I na przykład dlatego ten produkt nazywa się Lip Smudger. Właśnie. I też są takie brązowe do konturowania, że na przykład można sobie tutaj jeszcze przykonturować, na co ja już się... Takie dodać cienie. Tak, dodać cień właśnie głębie. Tak, to jest bardzo popularne, że nawet są tutoriale, gdzie uczą właśnie gdzie zrobić cienie, gdzie nałożyć lip linera, a gdzie porządnie błyszczyk, więc naprawdę tego jest bardzo dużo. Dobra, i już omówiliśmy lip liner, więc przejdźmy do kolejnego nowego produktu na moim za to stole. Na mojej części ja mam coś śmiesznego od Hinz. Hinz to jest w miarę popularna marka, troszkę droższa z tego co kojarzę. Widziałam już ją parę razy na TikTokach, a jak nie i na YouTubie i jest to coś taki set. To jest nowość, bo wcześniej były różowe, teraz są takim w kolorze fioletu, żeby tak ładnie pudrowo mi tutaj wyglądało. Teraz na półce tak mam. I jest to set samego błyszczyku, raczej tego tintu, plus takiej śmiesznej rzeczy, którą nakładamy na usta po tincie. Tak, i to widać, że teraz jest w Korei taki trend, bo jest naprawdę dużo produktów właśnie niebieskich z brokatem. I to, co jest ciekawe, takich produktów, widziałam taki tip, można używać, bo to, co już wspominałyśmy nie jeden raz, w Korei analiza kolorystyczna, ty jesteś w cool tone, ty jesteś warm tone. Jak macie na przykład szminki warm tone, czyli w takim ciepłym kolorze, a chcecie, żeby bardziej zaczęły wpadać w zimną kolorystykę, to można sobie właśnie dodać taki niebieski błyszczyk na ten ciepły kolor i właśnie ogólnie nie tylko błyszczyki, ale zauważyłaś ostatnio, że zaczęły wychodzić takie, jak one się nazywają, highlightery? To był highlighter, tak, który też był... do twarzy. Nie dość, że niebieskie, to zielone. Tak, jeżeli kojarzycie styl Syrenki, Mermaid, to możecie właśnie kojarzyć, jak te wszystkie produkty mają takie metaliczne odcienie. To tutaj w Korei naprawdę intensywnie zaczęły wychodzić takie produkty i właśnie ten highlighter, który pokazywałaś, który zmieniał kolor po prostu od światła i też w różnych, bo niebieski był i chyba zielony. Myślę, że źle to nie wygląda, chociaż nie wiem do końca, czy ten kolor mi pasuje.
Tak, bo Ty chciałaś chyba taki bardziej wpadający w czerwień, co tak to wyglądało, A wygląda to takie bardziej wiśnia, coś To w takiego. sumie ma to sens, no bo się nazywało niby cherry, ale aczkolwiek wyglądało to inaczej. A no wyglądało to trochę inaczej. W ogóle chyba ma smak albo zapach. No, pachnie No. takim owockiem właśnie, nie wiem czy to wiśnia, czy... No właśnie. I jeżeli już nałożyliśmy właśnie tą pomadkę, to może nałóżmy teraz to na top. To jest fajne, Na że wierzch. dzięki... To jest fajne, że dzięki tej szczoteczce jakby można to fajnie zetrzeć, jakby się ze szminką zmieszało kolorystycznie. No powiem Wam szczerze, że wygląda to tak bardzo juicy. Jak zaczęłam to nakładać, czuję, że mam coś na tych ustach i tak dziwnie się troszkę czuję. Nie wiem czemu, ale jakby coś mnie lekko mrowiło, ale chyba nie ma tego... No nie wiem, jest takie dziwne uczucie trochę. Naprawdę jest dziwne uczucie i no ciekawie to wygląda. Trochę rozjaśniło jeszcze bardziej ten kolor niż był. Ja jestem ciekawa, jakby to wyglądało właśnie na cieplejszym kolorze. Wiem! Efekt chłodzący! Naprawdę ma efekt chłodzący. O to mi chodziło. Nie właśnie szczypanie, ale chłodzenie. Czuję? Chłodzenie. No, czuję. Ale fajnie to wygląda. Ładnie. Chyba myślę, że lepiej to wygląda Razem. razem niż to osobno u mnie. Ale widać właśnie te przebłyski takiego niebieskiego koloru. Nie wiem, trochę mi się wydaje, że też powiększyło mi usta. W sensie takim, że powiększa, Optycznie. że to zimno powoduje, to powiększenie lekkie. O! Nie, z tym mi się bardzo podoba. Ale sam kolor to taki, nie wiem, czy to wypał. Fajniej by było, jakby to było duże. No, zgadza się. Raczej te produkty zauważyłam, że w Korei raczej idą troszkę w mniejszy... Tak, coraz mniejsze są. I teraz przejdźmy do ostatniego produktu, który nie jest taką nowością, ale na pewno nie kojarzę go na polskim rynku. Jeżeli jest taki produkt, to dajcie mi znać, ale ja nigdy nie widziałam, a jest to remover do rzęs, czyli zmywacz, który ma sobie poradzić z tym koreańskim wodoodpornym tuszem i jest to racja, pomaga, chociaż do końca boję się jego działania na dłuższą metę, jeżeli chodzi o moje rzęsy, bo zauważyłam, że trochę utraciły na jakości. Nie jestem 100% przekonana do tego produktu, pewnie będę szukała czegoś nowego, bo niestety ani oleje, ani wody micelarne jak na razie sobie z tuszem nie radzą. Pewnie dlatego też dużo tutaj mimo wszystko takich produktów tylko do zmywania tuszu i ust. Tak, Jest. więc tak, jest całkiem sporo takich produktów, więc pewnie jeszcze będę testowała. Na pewno zostańcie razem z nami, żeby być w tej drodze do przetestowania różnych fajnych produktów i znalezienia tego idealnego. A do tego czasu zapraszam Was do polajkowania, subskrypcji kanału i Piszcie, jakie produkty Wam się spodobały, co Wy byście wypróbowali. No to co, widzimy się kolejnym razem. tak, pa! Widziałaś to?